myślałem, że to czekolada. No, dolecieliśmy w każdym razie. Trzeba odebrać walizkę i jechać po kampera. No i zaczynamy naszą podróż z małą niespodzianką, lekkim przestojem w Sydney, ale już z powrotem trzymamy się planu. Kochanie, tak długo już nie dochodziłeś, myślałem, że wysiadłeś po drodze gdzieś, Nie, czekałam do samego końca. żeby to napięcie potęgować. Bardzo przyjemny ten lot. Znaczy mi było niewygodnie, bo siedziałam w środku, ale ogólnie super dali jedzenie i wszystko. No, witamy w Perth. Idziemy po kampera. Jest ładna pogoda. Iza dokonuje inspekcji, Ja jestem trochę przerażona. ale wiesz co, mieliśmy tam z Christianem taki miniaturowy kibel za drzwiami, co prawda niezaparowanym i w zasadzie nad nim był prysznic od razu, więc to jest dużo lepiej, bo jest osobny prysznic w kabinie, Właśnie. więc jedna osoba może robić kupę tutaj, a druga się prysznicować w tym czasie. Idealnie. Iza jest tak zaferowana, że nawet nie zareagowała na moje słowo. Gotowy do spania. Mamy już naszego ukochanego kampera. Niestety jest to francuski Renault, a nie niemiecki Mercedes. W związku z tym skrzynia biegu jest bardzo dziwna. Pokażemy wam, jak to działa. Ja do tej pory nie mam pojęcia, w którą stronę się co pcha, ale za to wygląda bardzo ładnie i elegancko. To jest główna zaleta francuskich samochodów. Ładnie i elegancko. No ale za to jest nowiutki, bardzo fajny i ma lustro i lodówkę z wyświetlaczem i w ogóle wygląda ekstra. No ogólnie jest super, tylko jak sobie pomyślę o tych wszystkich rzeczach, o których trzeba pamiętać, to trochę się jestem przerażona. No już zwinęliśmy na stały schodek, więc nie będziemy ze schodkiem jeździć, jak to z Christianem się zdarzało. Gaz i zapamiętała, żeby wyłączyć i to chyba wszystko. Co więcej. Jeszcze kibelek. Kibelek to będziemy opróżniać, no trudno. Do tej baterii nigdy nie musieliśmy ładować, cholera, a tu jednak będzie trzeba podobno. No zobaczymy, jak to będzie szło. Będziemy dużo jeździć, a mało korzystać, to może nie będzie trzeba ładować. I ponownie w centrum handlowym nie jest wcale trudno znaleźć nasz samochód na parkingu. To jest jego jedyna zaleta w tej chwili. No więc słuchajcie, to nasza pierwsza atrakcja na stałym lądzie, po zakupach, które zrobiliśmy i kamperze, którą odebraliśmy. To już wszystko dzisiaj w biegu trochę. Płyniemy promem na Rottnest Island, wyspę Rottnest, która jest znana z... Jakichś dziwnych stworków, które nazywają się kłak. nie, kłoka. Kłoka. Nawet nie wiem, jak się nazywa. Mam takie małe, słodkie chomiki, które żyją w norkach, w trawie i objawiają się turystom. Mam nadzieję, że je zobaczymy. Bo mamy tylko 2 godziny tam i musimy je szybko zobaczyć, żeby szybko wrócić. I jechać dalej. No, nasze wakacje są bardzo napięte. Dzisiaj przynajmniej. Jutro już powinno być bardziej. Jutro było bardziej na luźno. No. Także za chwilę będziemy płynąć, pół godziny rejsu i no to jest taka jedna z największych atrakcji turystycznych w Perth, więc spodziewam się tam dużo ludzi, tam są też autobusy, można wynająć rowery, my pewnie będziemy piechotką chodzić, nasz prom już właśnie odpływa. Well, a very good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome aboard Capricornian Sunset for your journey through to Rottnest Island. Nieźle wieje, 1,5-metrowe fale, jakaś żeglówka tam płynie. Niezła pogoda, piękne słońce, ale jednak fale są wysokie. Dali nam właśnie w cenie biletu takie różnokolorowe, śmieszne stiki, zamrożoną wodę z jakimś syropem. Ja się boję tego jeść. Normalny sorbet jakiś taki. Zimna. Zimno? Patrz, tu chłopak inny je. Myślałam, że to jakaś świeczka czy coś, zastanawiałam się, co oni nam dają. A tu jakiś lód.
No i co, jesteśmy. Okej. Ale wieje jak w Kielcach. No, naprawdę. Nasze pierwsze wrażenia z Rottnest Island jest bardzo wiecznie. Tu wiecznie wieje wiatr. Właśnie Australijczycy mówią o stanie Western Australia. To jest WA skrót, że WA tłumaczy się jako windy always. Zawsze wieje wiatr. Idziemy zobaczyć te stwory, podobno jest ich dużo tu zaraz obok przystani. Podobno miało być ich dużo tutaj gdzieś pod górę idąc. A ludzi jest od zatrzęsienia, także Tasiory są ptasiory. Ludzi jest od zatrzęsienia, jest tu są na Mączaku. dziad z babą, sztuczne ognie, żonglerzy, magnesy, restauracje, kluby golfowe i nie wiem, gdzie te stwory miały być. Są tu też hotele, jest też kościół nawet, kościół katolicki. Spotkaliśmy właśnie naszą pierwszą kłokę. Wygląda jak taki mniej słodko niż na tych wszystkich zdjęciach turystycznych. Wygląda jak duży szczur. Jak taki wielki szczur, nie? Co się tutaj okłamywać. I przy śmietniku grasuje pożarcie. Tutaj jest dużo tych oznaczeń, żeby nie karmić. Żeby ich nie karmić, nie dokarmiać, a one i tak wiedzą dobrze, że żarcie jest przy śmietniku. Dokładnie. Powiem wam, że wyglądają takie duże szczury, ale są całkiem słodkie. Skaczą jak kangury, połączenie szczura z kangurem trochę, no. Dużo więcej się ich spotyka w pobliżu tych zabudowań, tam gdzie są ludzie, restauracje, śmietniki. No ale tutaj mamy je, powiedzmy, w środowisku bardziej przyrodniczo-wiejskim. O, mamy nawet palmę tutaj. Palma robi robotę. Mama z małym, tak przypuszczamy. I te ptasiory w tle. Kochanie, czy to ty tak zepsułaś tę palmę? Krzywia się, chciałaś wejść na nią i co? I się ugięła. Ugięła się, no tak. Za dużo tych burrito ostatnio. I to tylko śniadania, które robiłeś na wyspie. W sklepie jest wszystko, kupiliśmy piwo Kłoka i mają też czekoladowe kłoki, ale boimy się, że nam się rozpuszczą, więc nie kupujemy. A, dzień dobry, skrytożerco mały. Co my tu robimy? Tak zajęty żarciem.
Ale mógłbyś zapozować, o. A nie tak. O. No i jak, kochanie? Podoba się kłoka? Cicho. No, Co, wyszło coś? wyszło parę, no. Mistrzostwo zaparkowania. Ale udało się zaparkować, jest ok. Podsumowanie ostatnich wydarzeń. Musieliśmy dopłacić za kolejny lot z powodu przegapionego lotu wczoraj do Perth, Sydney. Polecieliśmy Qantasem, kosztowało to drogo, ale Qantas to porządna firma. Qantas miał świetny samolot, duży, nowy, ładny, dał nam posiłek. Kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku Sydney, wszystko było mega. Jeśli chodzi o wyspę, to można Pan pojechać, ale raz. I to na 2-3 godziny wystarczy. Jest pełno turystów, pełno pamiątek, pełno hałasu, dzieciaków, pełno sklepów, pełno biznesu, turystów, domki, śmierdzące jakieś jeziora, kaczki. Ogólnie te kłoki się tam gubią trochę, wałęsają po śmietnikach. Troszkę przy ludziach, że licząc na jedzenie, wygląda to dosyć żałośnie. Są to śmieszne stworki, warto je zaraz zobaczyć, ale ta wyspa z przyrodą nie ma nic wspólnego. Przynajmniej tam blisko osady. Może tam dalej kawałek tak. Jeśli pojedziecie na chwilę, żeby zobaczyć stwory, to na 2-3 godziny i to wystarczy. Jeśli pojedziecie na dłużej, żeby zostać gdzieś, to być może wasze doświadczenia będą inne, troszkę z dala od miasteczka, ale my mieliśmy takie doświadczenie. Także na chwilę warto. Zaczynamy wycieczkę. Trochę późno już, zobaczymy, ile się uda dojechać dzisiaj. Tylko się rozpakowaliśmy. To znaczy Łukasz się rozpakował, a ja jak zwykle nie. Kończyłeś już? No. Ja się tutaj... Pierwsza noc w kamperze. Za nami. Było całkiem komfortowo i przyjemnie. Trochę ruch na drodze, bo to parking przy drodze, ale w miarę w normie. Mamy tutaj okno. Księżyc, gwiazd. O, no, a tutaj mamy lustro. O, proszę, i po prawej prysznic, po lewej jest toaleta, umywalka. A tam w tej szafce pod umywalką coś jest? Tak, Już zauważyłem Państwu. zajęte. Tam szoferka, a na górze walizki. O, jak to cały nasz dom już. I lodówka najważniejsza. I lodówka jest super, bo jest zamrażalnik spory. Może tam coś wsadzić z tego zamrażalnika. Jeszcze, to się marnuje miejsce. Chleb. No można to w sumie. No i tak, także jest wszystko super i zaraz robimy śniadanie i aby być posilonym do dalszych wyzwań. Juhu! Chyba czas na jakiś taki krótki tour po naszym kamperze. Tutaj jak widać jest szoferka, siedzi kierowca i pasażer. Mamy tu nasze rzeczy, jakieś ładowarki, klucze, pierdołek. Tutaj mamy przestrzeń jadalną, o, widzę, będzie zaraz jeść. Jak zrobisz? To są pasażerowie, którzy jedzą, a tu jest przestrzeń kuchenna dla pasażerów, którzy gotują. Będzie zaraz robione śniadanie. Tu mamy telewizorek, o, mamy też radio jakieś i tu jest taki panel, o, który pokazuje, ile mamy jeszcze wody i prądu. No, prądu jest na zielono, była jedna kreska, wody mamy już tylko połowę, więc trzeba na stację się udać, żeby napełnić. Tu mamy taki panel, o, który jest przydatny z jednego głównie powodu. On opuszcza łóżko, które jest tu za mną, o. Tu się opuszcza łóżko i na tym łóżku się potem śpi, o. Opuszcza się go w dół, składa się stolik, no i tyle. A tutaj, o, jak widać, mamy lustro, piękne, i jest kibelek, umywalka, no i prysznic z osobną kabiną, co jest całkiem fajne. Nad prysznicem jest też lufcik taki na górze, zresztą nad łóżkiem też mamy lufcik. Tu jest lufcik, o, i można oglądać gwiazdy.
A oprócz tego mamy jeszcze lodówkę, która jest bardzo ważna. Tu jest zamrażalnik, nie mamy w nim dużo, tylko trochę lodu i krokieciki, a tutaj pełen zapas wszystkiego, głównie alkoholu, ale nie tylko. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się przy drodze, jest niezła atrakcja, jeśli można tak powiedzieć. Jest cmentarz dla zwierząt tutaj. Ludzie z miasta Origin, które ma też swoje hrabstwo tutaj, muchy, mają tutaj cmentarz dla swoich zwierzaków. Jest tu taki pomnik psiaka przed wejściem. Jest pełno różnych ciekawych grobowców. I nawet niektóre są bardzo ładne, jakieś są takie dekoracje witrażowe, Bobby Luck, są imiona pupili, Brutus, mój sąsiad miał Brutusa, jak byłem mały, w bloku w Gdańsku, Jessica, the best friend of George and Gina, no nieźle, tak to wygląda, here lies Paddy's best friend, ale much to tutaj jest dużo, tyle mogę powiedzieć, że jedna mi siedzi teraz na okularach. I ogólnie jest to trochę słaby biznes. No ale cmentarz dla zwierząt jest naprawdę niesamowity. Zaprowadzi kampera pierwszy raz. Jak się jedzie? Bardzo sympatycznie. Mogę zostać kierowcą tira. Jest wysoko, jest wygodnie, jest podłokietnik, jest tempomat, także po prostu same plusy i ogólnie się jedzie fajnie, jest dobra pogoda, droga szeroka, ruch umiarkowany. Okej, no to super, to cieszymy się, że doświadczenie się na razie podoba. Dało się wyprysznicować, wymyć, zjeść śniadanie, umyć naczynia, wszystko zrobione. Droga nam się tu trochę zmieniła na nieasfaltową. No masz jechać środkiem. Nasza dzielna pani szoferka daje radę. Straszne? No hałasuje ta droga. No i trochę monotonnie jest, nic tu nie ma. Trafiliśmy na taką scenę niezłego wypadku. Wow. Trafiliśmy na scenę niezłego wypadku, przyczepa się wywaliła, jak widać się rozwaliła na pół. Rzeczy, dorobek życia, jak to się mówi, na drodze. Pomogliśmy sprzątać trochę, ale smutny widok, trzeba uważać na tych drogach. Chyba wolno jechać, bo ich zarzuciło, bo jakiś sam wariat jechał po przeciwnej stronie i widocznie to spowodowało, że ich zarzuciło. Dokładnie. Nasze pierwsze tankowanie. Kochanie. Więc jesteśmy teraz w miejscowości Norseman. Tutaj trafiliśmy
jadąc do miejscowości Baladonia, która jest jeszcze 2 godziny stąd. Norseman jest ostatnią stacją benzynową, którą możemy wykorzystać, bo potem już nie starczyłoby nam paliwa. Następna stacja jest za 100 km. W Baladonii zaczyna się najdłuższy prosty odcinek drogi w Australii, 146 km bez jednego zakrętu, do miejscowości Kaiguna. Najkrótsza droga prowadziła do Norseman z miejscowości Conindin. Niestety taką drogą żwirową po drodze widzieliśmy nawet wypadek przyczepy, więc to, mimo że da się tam dosyć szybko jechać nawet naszym kamperem 90, 100, nawet 110 na godzinę miejscami, to trzeba uważać, bo wypadki chodzą po ludziach. Przyczepa, którą mieliśmy, była rozwalona, ludzie zbierali rzeczy, swój cały dobytek z drogi, to było dosyć smutne. Także pomogliśmy im trochę w tym, no i tak, teraz zatrzymaliśmy się na posiłek. Trzeba uważać na tych drogach. Ale za to tutaj jest genialny zajazd, który już odwiedzałem. Taki VP w rodzaju takiego roadhouse'u. I obsługuje tu jakiś Szkot, mają fish and chips, burgery. Idę na restaurację w mieście tak naprawdę i takie pamiątki z lat 90., jak to zwykle tu bywają, otwieracze drewnianowe, płyty CD, zabawki, jakieś koszulki, także no, pełny klimat lokalny. Tylko, że zajazd, jest stacja, jest sklepik, gdzie jest duży wybór artykułów, nawet sobie kupiliśmy pastę do zębów. I to jest chyba dla kierowców tirów, bo tutaj często się zatrzymują. Są prysznice, jest tutaj też taki barek z jedzeniem, takim, który właśnie tutaj stoi w kolejce i zakupuje. Jest bankomat i pralnia i w zasadzie wszystko co trzeba, nie? Dla tirowców. Centrum rozrywki. Dostaliśmy sznycelek, 7 chips. No, dzięki. Zaraz ci dam te wszystkie śmieszne wynalazki, oprócz ryby. No, fajne rzeczy są. Powiem szczerze, że już ta droga jest mega prosta, w zasadzie po horyzont. Jedziemy tą mega prostą drogą, żeby zobaczyć jeszcze dłuższą prostą drogę. To jest bardzo absurdalna sytuacja, ale będzie pełna relacja. Skręć w lewo. Ostatni zakręt przed długą prostą. Witamy na tak zwanym 90 miles. O Boże, ale jeżdżą. Szybko jeżdżą, bo tu jest najdłuższy odcinek prostej drogi w Australii między Baladonią a Kaiguną. 146,6 km 90 miles straight, czyli 90 mil prostej drogi. Tę drogę budowano w czasie II wojny światowej. Nie ma tu w okolicy żadnych dużych miast, nie było żadnych problemów z własnością terenu, żadnych rzek, żadnych gór. Jest to równina Null Arbor, jest kompletnie płaska, wapienna równina, która się ciągnie przez setki kilometrów i najprościej było zbudować prostą drogę, więc zbudowali prostą drogę, bo było najtaniej. Pustynia i krzaki po horyzont. Jedzie się bardzo dobrze. Jest ograniczenie chyba do 110, ale można przycisnąć i jechać szybciej. No, ale kiedyś nie myślano o tym, że kierowca może być zmęczony, jeśli nie ma zakrętów, więc nie wzięto tego pod uwagę. No teraz ta droga jest swego rodzaju atrakcją turystyczną. No, wielu turystów tu nie ma, ale my jesteśmy. Czyli jechało się dobrze. Super się jechało. No, droga płaska jak stół, prosta. Mały ruch, więc jedzie się dobrze. Można pociągnąć. No. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej.
ekstra. Kłamy. Super. Test nowego piwa. O, no takie lagerek taki. Orzeźwiające, nie? Wyprzedzanie nie jest tu czasem proste. Są tu takie monstrualne ciężarówki. Iza właśnie wyprzedziła coś takiego. Ale się zestresowałam i podczas wyprzedzania wstrzymałam oddech. A one są długie, nie? To tak musi być... Całe szczęście, że tu są takie proste drogi jak tu. Ale co jest ciekawe, jak rano jechaliśmy, ja jechałam 90 i taka ciężarówka wyprzedziła mnie. Więc ile on jechał? No musiał jechać pewnie ze 110-120. Tutaj limit jest do 110, nie? W końcu dojechaliśmy do jednej z największych atrakcji podróży, Lucky Bay. To jest piękna, przepiękna plaża w Parku Narodowym Cape Le Grand. Bielutki piasek, turkusowa woda i znane na cały świat zdjęcia kangurów na plaży, którymi Australia Zachodnia reklamuje swój przemysł turystyczny. Mamy nadzieję, że kangura spotkamy. Podobno pojawiają się rano i wieczorem, także czekamy. Ludzie tutaj wjeżdżają sobie na plażę. Można podobno wjechać tutaj samochodem. Nie wiem, czy nasz kamper byłby tutaj zdolny do wjazdu, albo i może wjazdu tak, ale nie wiem, czy wyjazdu. Ale fajnie tutaj patrzeć na te samochody, które tutaj sobie jeżdżą po plaży. Fajna sytuacja. Przepiękna woda. O! Zimna woda. Woda jest bardzo ładna, przezroczysta, przepiękna, turkusowa woda, ale jest chłodna i wieje no dosyć mocny wiatr, także chyba się kąpać tu nie będę, zresztą nikt się nie kąpie. Są też ostrzeżenia przed prądami i pewnie są też tu rekiny, więc trzeba uważać. Dobra, bez przesady, myślę, że spokojnie mogę tu wjechać kamperem, skoro ten gościu tu wjechał. Piasek jest twardy. Do odważnych świat należy. Ja myślałem, że ty jesteś na plaży. Kochanie, mam pomysł. Wjeżdżamy na plażę. No właśnie nie wiem, tak ja się zastanawiałam, czy to da radę. Wszyscy wjeżdżają, no. Kamper też wjechał. Widziałam, no ale jak nie wyjedziemy później, To trzeba się będzie składać na holowanie. ja się nie będę składać. Spróbujemy wjechać na plażę. Z tego co ja patrzyłem, piasek jest twardy, nie? Więc No wiem, no ja też tak spojrzałam, że w sumie tam jechali jakimiś busikami. myślę, że tu na B4 nie jest stricte potrzebny. To jest facet z obsługi, żeby cię nie opierdolił. Jak ja mam tu zawrócić w ogóle? Skoro duży samochód. Dobra, możemy teraz wjechać. No dobra, to spróbujemy wjechać. Ale ty nie filmujesz mnie, tylko gdzieś z boku. Kochanie, No ciebie filmuję ja nie jestem w ogóle w kadrze. Jestem? No jesteś, No no. dobra. Bo to tak dziwnie widać, jak no. No to wjeżdżamy. 10 na godzinę maksymalnie. Po plaży nie można nawet więcej. Twardo tutaj.
I co? Na razie się nie zakopaliśmy. Jedziemy. Dobra, można tu gdzieś podjechać. Stanąć sobie tak jak oni. O, i taki mamy widok z kampera teraz. Pogoda nie rozpieszcza, jest trochę wiatr, ale kolor wody, kolor piasku jest wspaniały. Jesteśmy tutaj ostatecznie na plaży, wjechaliśmy sobie, tak jak wielu innych. Nie ma specjalnie z tym problemu, piasek jest twardy, natomiast nie ma kangurów. Słuchajcie, nastawialiśmy się na kangury, nie ma, zero kangurów. No kangaroos. No kangaroos. Nie ma. Nie ma tutaj. Nie ma tutaj i nie ma tutaj. Musimy się ewakuować stąd, bo wiatr trochę urywa głowę. Woda jest nawet nie taka zimna, ale no kąpać się nikt nie kąpie, bo zamarznąć by można było, jakby się wyszło. Niestety camping tutaj przy plaży Lucky Bay jest pełny. One są rezerwowane na długo naprzód w sezonie letnim, także idziemy gdzieś szukać sobie jakiegoś cichego miejsca, dyskretnego, żeby nikt nas nie niepokoił i się położyć i wziąć sobie drineczka. Ja bardzo chętnie. Uhu! No i mamy pierwszego kangura na plaży. A jakby jeszcze trochę wyszedł. O. Wychodzisz rano. Ze śmieciami. Wychodzisz rano ze śmieciami. Poszedłem wrzucić śmieci. Wiesz, kochanie, trzeba zawsze wyrzucać śmieci. Zawsze trzeba wyrzucać. Człowiek wychodzi rano z kampera, oczy przeciera, śmieci wyrzuca. No i co tu się dzieje? O! No, nieźle. Żywy kangur. No i mamy pierwsze kangury na plaży. Bardzo fajne. Mały i duży. Sobie siedzą i pasą przy naszym kamperze. O. Akurat tak se przyszły do nas. Bardzo fajnie. Wystraszyłam, że zostawiłam w pośpiechu, wybiegłam, No, żeby robić zdjęcia. no. I zostawiłam otwarte drzwi i później widzę, że one tu kicają i pomyślałam, że muszę szybko lecieć zamknąć, bo nam wpadną do kampera i później nie wygonimy, nam zjedzą resztki ze śniadania. Zjedzą nam całe śniadanie, nie?
Kangury błyskawicznie stały się sensacją, przyciągając do naszego kampera grono gapiów. Słuchajcie, odkryliśmy browar z kangurem, Lucky Bay Brewery. Mamy tutaj kangura w godle. O, jest kangur. I zobaczymy, jakie mają tu produkty. Czy coś dobrego i czy warto coś zabrać. Mamy tutaj takie numery, 4 rodzaje piwa. 4 rodzaje piwa, które są jeden ginger. Ciężkie to cholerstwo. Nie wiem, czy będziemy mogli prowadzić, jak to To zdegustujemy. idziemy, siadamy. Chyba ty wypijesz większość. No. Mamy Juicy Pale Ale, mamy Hazy IPA, mamy Pale Ale zwykłe i mamy Ginger Beer. Także Idziemy próbować. idziemy na zewnątrz? No tak, no. Dobra. No i co, próbujemy, mamy kilka rodzajów. Mamy Juicy, mamy Pale Ale, mamy West Coast IPA, czy South Coast, cholera już wie, nie pamiętam. No i Ginger dla Izy. Tak. Dobra, no to Ja co? piję gingera, wiesz. Ja piję Juicy pierwsze. Dobra. Dać nas? Dobra. O kurde, dobre. O, ten też jest przyjemny. Juicy jest dobre, ale jak ja mam prowadzić, ja nie mogę tego wszystkiego zdegustować, wypić. Ty będziesz musiała to wypić. Także możemy sobie przynieść pizzę z kampera i pić tu piwo i siedzieć. Ja mogę prowadzić. Zamówiliśmy sobie też jedzonko, a już zostało zjedzone, żeby to piwo nas nie upiło, tak? Ale to dlatego. No moje piwo Juicy, które mi najbardziej smakuje, niestety nie ma go jeszcze w puszce, bo jest nowym produktem, więc muszę kupić jakieś inne na wynos, ale było zajebiste. Smakowało oczywiście imbirowe, ale chyba zakupię lagery. Lagery zwykłe, tak? Imbirowego nie. No dobra, no to zawsze będą jakieś pamiątki, nie? Dokładnie. No.
No więc strategia firmy jest taka, kupujesz jedną deskę do smakowania, potem idziesz do sklepu i jak już jesteś pijany, kupujesz sobie bluzę, breloczki, czapki, no ja nie kupiłem tylko bluzę i kolejny do deskę piw, a potem nie wiem co. Czekaj, żeby to się obróciło. O, w złą stronę, już nie umiem kamery trzymać. A tobie, Ja tam nic nie kupiłam, więc wiesz, ty jesteś odporna na, to nie jest, na marketing. to nie jest kwestia alkoholu. Jak? No dziwne takie. To jest to Session, Nie ma smaku. session Pale Ale chyba, Sandy Hook. To niedobre takie, nie? Niezbyt. No, bezpłciowe. Bezpłciowe. No i kupiliśmy kilka elementów, kilkanaście piweczek. 4 paki. 3-4 paki kupiliśmy, jak nasz ekran, czekaj, bo ja nic nie widzę. O, teraz. Kupiliśmy 3-4 paki, teraz nas widać. Jesteś już? Tutaj. O, dobra, jesteśmy. 3-4 paki, 4-pak wygląda, o, tak. O, jaki dekolt fajny. No i kupiliśmy jeszcze bluzę i magnesu nie kupiliśmy. Nie, bo taki dziadowski. No, i mamy tutaj browar, mamy przepiękne deski surfingowe na ścianach, trochę ludzi, wszędzie są te kangury. No, wiecie co, odkryliśmy przez przypadek zupełnie ten browar, ale polecamy wam wizytę tutaj, bo piwo jest całkiem spoko, mają niezłą pizzę, niezłe tacosy. I jest dużo miejsca, można usiąść na zewnątrz, ławeczki, No, sympatycznie. i ten kangur jest mega słodki. Ten kangur też jest mega słodki. Ja mam nawet koszulkę w kolorze kangura, trochę. No, Teraz dokładnie. zorientowałam. Wszystko jest, wszystko pasuje do siebie dzisiaj. Bierzesz ode mnie, tak? Jedziemy na plażę. Kochani, no tragedia straszna. Pojechaliśmy na Twilight Beach, plaża, którą już od dawna widziałem na Instagramie, na innych różnych miejscach. I chciałem ją zobaczyć. Wiem, że są tam takie kamienie piękne, wielkie głazy, z których ludzie skaczą do wody, na których się opalają. No ale zobaczcie, jaka tragedia. Po prostu pogoda jest jak zima nad Bałtykiem. Prawie że. No, może nie zima nad Bałtykiem, ale ten kamień jest bardzo interesujący. Ma dziurę. Tu obok też są takie fajne, tam ludzie się normalnie opalają, skaczą sobie do wody, ale nie dziś. Dzisiaj jest zasada look but don't touch. Jedna samotna mewa siedzi. I się zastanawia, co dalej. Jakiś zwariowany Niemiec ściągnął koszulkę, żeby pokazać, że jest na wakacjach w Australii. Okej, powodzenia. Jak będziesz wieczorem potrzebował cold Rex, to nie dzwoń do mnie. Jedyna wada życia na plaży to trzeba ogarniać tu piasek, wymiatać. Iza tutaj jest naszym oficerem pokładowym do spraw utrzymania czystości. A na zewnątrz, o tak. Pani Izabelo, dziękujemy. Jeszcze z swojej strony muszę.